Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Dawno nie było tutaj żadnych filmików językowych z języka tureckiego, więc pomyślałam, że warto by było do tego wrócić. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o słówkach i zwrotach, które na pewno bardzo często słyszycie, jak przyjeżdżacie do Turcji na wakacje albo jeżeli oglądacie tureckie seriale, bo są to słówka i zwroty bardzo często używane przez Turków na co dzień. Ale jednocześnie możecie mieć co do tych słówek i zwrotów pewne wątpliwości. Możecie nie być pewni, czy na pewno ich używać, bo mogą Wam się one kojarzyć z religią, z islamem. Ciekawi, o jakich słówkach dzisiaj mowa? Zapraszam. Słowa, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć, pojawiły się w języku tureckim z języka arabskiego i faktycznie początkowo miały taki typowo wydźwięk religijny, dlatego że to są słówka i zwroty, które zawierają w sobie słowo Allah, czyli z arabskiego Bóg. Ale w tej chwili są to słówka, które są tutaj po prostu używane na co dzień w takim języku potocznym, niekoniecznie już w związku z religią, tylko tak po prostu na co dzień. Myślę, że to jest podobnie jak w Polsce z niektórymi zwrotami. Za chwilę zresztą, jak przytoczę Wam te słówka i ich znaczenia i kontekst, w jakich są używane, to sami zobaczycie, jak to wygląda. Także spokojnie, jeżeli macie ochotę takich słówek się nauczyć i ich tutaj w Turcji na wakacjach używać, jak najbardziej zachęcam. Myślę, że jeżeli znajomością takich słówek się tutaj wykażecie, to Turcy będą pod ogromnym wrażeniem. No dobrze, no to już nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszy zwrot. Allah Allah. Allah Allah. To znaczy po prostu o Boże. I Turcy używają tego zwrotu na co dzień, jak są czymś zirytowani, zniecierpliwieni albo zaskoczeni. Allah Allah. Kolejne słówko to mashallah. I to słówko oznacza dosłownie tak się Bogu podobało. Ale jest tutaj używane w sytuacjach, kiedy coś nam się bardzo podoba i chcemy wyrazić ten nasz zachwyt, chcemy komuś powiedzieć jakiś komplement, ale jednocześnie mówiąc ten komplement nie chcemy na tego kogoś rzucić uroku, tak zwanego nazaru, to warto po takim komplemencie właśnie dodać słówko mashallah. Jeżeli nie wiecie, co to jest nazar, to odsyłam Was do tego filmiku, tam sobie zajrzyjcie, tam wszystko o tym rzucaniu uroku i złym spojrzeniu opowiadałam. Następne słówko to inshallah i to oznacza dosłownie jeśli taka jest wola Boga, a na co dzień tutaj jest używane jako mam nadzieję. Jest też takie bardziej świeckie wyrażenie, którym można inshallah zastąpić, można powiedzieć po prostu umarem i to też oznacza mam nadzieję. Kolejne słówko to wallah albo wallahi i to dosłownie oznacza Bóg mi świadkiem. Używamy go, jeżeli chcemy powiedzieć naprawdę, serio, poważnie. Wallah. Następne słówko eyvallah. I eyvallah to jest połączenie tak naprawdę i wallah, czyli dobrze i Bóg mi świadkiem. Eyvallah. Używane jest w Turcji wtedy, kiedy chcemy po prostu powiedzieć dziękuję albo niech tak będzie, jeżeli na coś się zgadzamy, na czyjąś propozycję. Eyvallah. Kolejne słówko, myślę, dosyć trudne. Estağfurullah. Estağfurullah. To oznacza dosłownie niech Bóg wybaczy. Ale w tureckim jest używane na co dzień w sytuacji, gdy chcemy powiedzieć nie ma za co. Coś dla kogoś zrobiliśmy, ta osoba nam wylewnie dziękuje, chcemy powiedzieć nie ma za co, nie ma sprawy, estağfurullah. Albo w sytuacji, jeżeli ktoś nas bardzo za coś przeprasza i też chcemy powiedzieć nie szkodzi. Ojej, przepraszam, taka ze mnie niezdara, estağfurullah, nic nie szkodzi, nic się nie stało. I jeszcze jedno słówko, które zawiera w sobie słowo Allah, to Bismillah. I to dosłownie oznacza w imię Boga.
Jest to słówko używane przez Turków na co dzień w momencie, kiedy zaczynają jakieś zadanie i chcą, żeby ono im się powiodło. Albo po prostu, ja się z tym słówkiem często spotykam w rodzinie Nuriego, jak wspólnie jemy posiłek, siadamy do stołu, mamy ten posiłek zacząć, to też często właśnie tata mówi Bismillah i dopiero wtedy jemy. Takie słówko. Poza słówkami, które zawierają w sobie słowo Allah, są też całe zwroty, na przykład Allah korusun. Niech Bóg chroni. Allah korusun. Używane w momencie, kiedy chcemy się uchronić przed jakimś nieszczęściem. Chcemy, żeby nic złego się nie wydarzyło. Wtedy możemy tego zwrotu użyć. Allah korusun. Zwrot, który ma dość podobne znaczenie i też jest bardzo często używany przez Turków, to zwrot Allah emanet ol, czyli dosłownie bądź pod opieką Boga, z Bogiem. I tego Turcy bardzo często używają przy pożegnaniu, na przykład podczas rozmowy telefonicznej. Tak można rozmowę zakończyć. Allah emanet ol. Kolejny bardzo często używany zwrot to Allah razı olsun. I to oznacza dosłownie niech Bóg będzie zadowolony. To jest coś takiego jak nasze Bóg zapłać. Jeżeli ktoś dla nas zrobi coś dobrego i chcemy mu podziękować, to możemy podziękować też w taki sposób. Allah razı olsun. I teraz mam jeszcze dla Was 3 zwroty, również ze słowem Allah, ale w sytuacjach, kiedy jesteśmy wkurzeni. Pierwszy z tych zwrotów to Allah aşkına i oznacza to dosłownie na miłość boską. I właśnie w takiej samej sytuacji, jak i w Polsce byśmy tego zwrotu używali, tak tego zwrotu używa się w Turcji, jak jesteśmy na coś naprawdę zdenerwowani, to możemy powiedzieć Allah aşkına, na miłość boską. Kolejny tego typu zwrot, ale tutaj on już może trochę podchodzić pod przekleństwo, to Allah kahretsin, a niech to szlak, Allah kahretsin. I drugi zwrot, bardzo podobny, ale już skierowany do konkretnej osoby, Allah belanı versin, a niech cię szlak. To dosłownie oznacza niech Bóg Cię ukaże, niech Bóg na Ciebie ześle to, na co zasługujesz. I oczywiście używamy tego zwrotu do konkretnej osoby, która nas zirytuje. No ale to jest już dość ostry zwrot, więc Turcy też często, jeżeli chcą tego zwrotu użyć w stosunku do swoich bliskich, bo się zirytowali, ale nie chcą też jednocześnie ich zranić, to używają wersji Allah belanı vermesin, czyli niech Cię Bóg nie ukarze za to. No ale wiadomo, że chodzi o to samo znaczenie, tylko po prostu tutaj taka łagodniejsza wersja Allah belanı vermesin. No i to właściwie wszystkie zwroty i słówka, które na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeżeli znacie jeszcze jakieś tego typu zwroty, to koniecznie napiszcie w komentarzach. No i dajcie znać, czy któryś z tych słówek i zwrotów znaliście, czy faktycznie często je słyszycie, jeżeli oglądacie tureckie seriale. No i tyle. Nie będę już przedłużać, myślę. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Görüşürüz.